To, co dzisiaj zostało powiedziane, zwłaszcza w panelu inauguracyjnym, wskazuje, że AI to dopiero początek i to dopiero rozwój technologii, która ma niesamowity wpływ na wszystkie sfery naszego życia, również na tą sferę militarną. Stąd też my jako Eksperckie Centrum podjęliśmy się wprowadzenia tematyki AI do tego obszaru cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia podnoszenia świadomości o tym, co oferuje AI i możliwości zastosowania w różnego rodzaju rozwiązaniach militarnych. Natomiast quantum computing to jest coś, co jest przed nami. To jest to rozwiązanie, które pozwoli przede wszystkim spojrzeć inaczej na możliwości przetwarzania, uzyskując niesamowite, niewyobrażalne nawet w tej chwili prędkości i dające możliwości stworzenia rozwiązań, które będą w stanie zastąpić człowieka. Aktualnie omawiane podczas konferencji tematy związane ze sztuczną inteligencją i technologią kwantową są kontynuacją spotkania, które realizowaliśmy w zeszłym roku. Tematy wszelkiego rodzaju i treści, które były prezentowane w zeszłym roku, proponuję obejrzeć na naszym kanale YouTube'owym. Tam znajdziemy odpowiedź, dlaczego rozpoczęliśmy ten temat. To nie jest tylko temat nośny. To jest przede wszystkim konieczność właściwego przygotowania sił zbrojnych i gospodarki narodowej do kolejnych wyzwań i możliwości. Dobór prelegentów też nie był przypadkowy, ze względu na to, że aktualna konferencja przede wszystkim dotyczyła rozwiązań, które aktualnie, niektórzy mówią, skomercjalizowały się, jeżeli chodzi o technologię kwantową i sztuczną inteligencję. Mamy do dyspozycji ekspertów i specjalistów, którzy chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem swoim, jeżeli chodzi o faktycznie zrealizowane projekty. Według mnie przyszłością jest właściwe zastosowanie, wybranie technologii, wybranie systemów, które będą wspierały nas w podejmowaniu decyzji, analizie danych i przygotowaniu nas do realizacji kolejnych wyzwań i zadań. Jako Eksperckie Centrum nie ograniczamy się tylko do szkoleń dla naszych głównych interesariuszy, co często podkreślam, czyli Dowództwa Komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jednostek podległych, ale również aktualnie aktywnie włączamy się w proces szkolenia obsług technicznych nowych platform bojowych. Czyli co tu i teraz Siły Zbrojne są na etapie wdrażania różnych rozwiązań militarnych, które są wsparte technologią. Ta technologia to przede wszystkim wiedza tych, którzy są na poziomie tym operacyjnym, ale również tych, którzy na poziomie technicznym przygotowują, jak choćby samolot F-35, jak chociażby Patrioty do właściwego użycia. Żeby mogli to zrobić, muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Jesteśmy w krótkim kontakcie z oferentami tych rozwiązań i jesteśmy również w procesie szkolenia obsług technicznych samolotów F-35, czy tak jak przeze mnie wspomnianych obsług technicznych baterii Patriot. Co dalej? Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim przeszliśmy ten już wiek dziecięcy i musimy spojrzeć na nasz rozwój troszeczkę bardziej poważnie, chociaż do tego się przygotowujemy. To oprócz tych standardowych szkoleń jesteśmy aktualnie również instytucją jedyną w Polsce, jedyną wśród instytucji wojskowych posiadających certyfikat specjalisty i analityka do spraw cyberbezpieczeństwa, który uzyskaliśmy w wyniku akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego. Jesteśmy również tą instytucją, od której oczekuje się zwiększenia liczby szkolonych na wysokim poziomie. Często uzyskuję informacje, no fajnie mieć certyfikat jednej czy drugiej instytucji, chciałbym i to my jako Eksperckie Centrum o to chcemy zadbać, żeby nasze certyfikaty również ważyły. Ten, kto posiada certyfikat w wąskim czy szerokim obszarze, wydanym przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, gwarantuje jakość w tych obszarach, do których te certyfikaty się odnoszą. Na pewno ważnym elementem naszego rozwoju i dalszej naszej działalności są szkolenia z wykorzystaniem cyberpoligonu. Zresztą zaczynając, ja sobie stawiałem za zadanie potraktowanie CyberRange'a jako jednego z mechanizmów budowania kompetencji Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. I w tym aspekcie oczywiście jesteśmy w przededniu, mam nadzieję, że to będzie koniec roku 2026, oddania nowej siedziby
tak zwanego budynku Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa, w którym mamy zaplanowane laboratoria do prowadzenia bardzo złożonych warsztatów, ćwiczeń z wykorzystaniem cyberpoligonu. Jesteśmy również już w przededniu rozwijania naszego kolejnego projektu, jakim jest Cyber Expert Game, czyli warsztatów współzawodnictwa już w formule międzynarodowej z wykorzystaniem również cyberpoligonu. To, co mogę powiedzieć i to, co jak gdyby też pokazuje o naszym poziomie zaawansowania, to chociażby szkolenia dedykowane na potrzeby Unii Europejskiej i NATO. Na początku 12 osób zastanawiało się przyjść czy nie przyjść. Mija 4 lata, a na każde ze szkoleń, bez, proszę mi wierzyć, większej reklamy, mamy po 60 osób, które chętnie uczestniczą w naszych szkoleniach. To, co chcę podkreślić, to, o co chcemy dbać jako eksperckie centrum, to przede wszystkim, aby nasze szkolenia miały bardzo mocny akcent techniczny. Ja często mówię, nie chciałbym, żeby to były przeszkolenia przegadane. To muszą być szkolenia oparte na ćwiczeniach, na praktyce, bo takie podejście daje możliwość również budowania kompetencji żołnierzy, pracowników resortu do zadań, jakie od nich się oczekuje. Jesteśmy tak naprawdę na początku tej naszej konferencji i już po pierwszym panelu inauguracyjnym, na którym udało nam się zaprosić grono profesorów, co też ciekawe, z wielką chęcią do nas przybyli i poruszane przez nich kwestie w obszarze AI i quantum computing pokazują, że te tematy będą dalej wymagały pogłębiania. Na pewno jeśli chodzi o taki jeden z aspektów, który dzisiaj bardzo wybrzmiał w trakcie panelu inauguracyjnego, to jest sposób traktowania informacji. Ta informacja, dostęp do informacji, jej szerokość, jej zakres, jej właściwa jakość stanowią o tym, jak będą później urządzenia oparte i rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję się zachowywały. I na pewno w tej materii już mamy pewien pomysł na następną konferencję Cyber Expert 2025, ale jak to będzie wyglądało, na pewno wnioski z aktualnego Cyber Expert 2024 będą podstawą do tego, żebyśmy kolejną zaplanowali na jeszcze lepszym i ciekawszym poziomie. Przyszła konferencja jest związana z tematami, które są omawiane w dniu dzisiejszym, natomiast ukierunkowujemy się na rozwiązania podwójnego zastosowania. Systemy osiągania przewagi informacyjnej, które przede wszystkim może są związane z wojskowością i bezpieczeństwem narodowym, ale również różnymi sektorami gospodarki, finansów, zdrowiem, zarządzaniem kryzysowym. Te wszystkie elementy powinny również dać nam możliwość poznania nowych technologii, nowych rozwiązań, które w przyszłości, być może nawet niedalekiej, będą dosyć mocno wykorzystywane i będą wspierały zarówno siły zbrojne, jak i polską gospodarkę.